Dzień dobry. Pozwolę się jeszcze raz przedstawić. Ja się nazywam Haja Piotr. Jestem programistą Odoo for Business. Na co dzień zajmuję się wdrażaniem modyfikacji i usprawnień do systemów Odoo naszych klientów. Dzisiaj, jak zdążyli Państwo zauważyć, nie o tym. Moduł Helpdesk, dodatek czy kluczowe narzędzie do obsługi posprzedażowej. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Szanowni Państwo, zanim zacząłem pracować jako programista, przez lata zajmowałem się wsparciem, obsługą posprzedażową, pomocą techniczną, klientami zewnętrznymi, użytkownikami wewnątrz firmy. Pomagałem zdalnie, jak również lokalnie. Przez lata pracy na wsparciu przekonałem się, jak istotne jest posiadanie odpowiedniego narzędzia. Czym więc jest system Helpdesk? A więc Helpdesk to jest taki system, który daje możliwość zarządzania zgłoszeniami między innymi od klientów. Oczywiście zgłoszenia i forma wsparcia mogą być różne. Dzisiaj się skupiamy na obsłudze posprzedażowej. No i teraz pytanie, po co jest nam w ogóle potrzebny taki system? No, odpowiedź jest dość prosta. Po to, abyśmy mogli efektywnie pomagać i wspierać naszych klientów. Lubimy pomagać, to oczywiste, ale jest również tutaj sens biznesowy. Zadowolony klient wraca, a klient, który wraca, nie szuka konkurencji. Jak powinien funkcjonować taki system? No to dobrze by było, żeby zgłoszenia miały odpowiednie numery, statusy, przechodziły przez odpowiednie etapy, żeby można je było przypisywać do odpowiednich osób, które je realizują. Czy tak jest w praktyce? Zaraz się przekonamy. Jako pierwszy chciałbym tutaj omówić nieoficjalnie najpopularniejszy w Polsce system do obsługi zgłoszeń. Ciekawostka, że większość z nas ma go również teraz przy sobie. Tym systemem jest skrzynka mailowa. No właśnie. Tylko czy skrzynka mailowa to też jest helpdesk? No technicznie tak. Służy do obsługi zgłoszeń od naszych klientów. No a w praktyce to jest trochę jak Excel, który działa jako system ERP. Każdy to widział, każdy zna i wszyscy wiedzą, że to nie jest to samo. Ale przyjrzyjmy się, jak to wygląda od środka. Na pewno takie rozwiązanie jest rozwiązaniem szybkim i tanim we wdrożeniu. W zasadzie zakładamy sobie skrzynkę mailową, podpinamy ją w odpowiednim miejscu na naszej stronie internetowej i mamy nasze wsparcie. Tylko czy jest tutaj jakakolwiek kontrola? No niekoniecznie. Dalej mamy do czynienia ze skrzynką mailową. Zgłoszenia nie mają numerów, nie mają statusów. Ciężko o jakieś automatyczne odpowiedzi, no bo nie zawsze można to odpowiednio skonfigurować w takiej skrzynce. No i raczej zapominamy o raportowaniu. Skrzynka mailowa działająca jako system Helpdesk ma swoje plusy, ale ma też swój limit. No i ten limit osiągamy bardzo szybko, w zasadzie z każdą nową wiadomością od naszych klientów do niego się zbliżamy. Dlatego też, idąc naprzeciw tym wymaganiom, powstały dedykowane systemy Helpdesk. Nie będziemy dzisiaj wchodzić w szczegóły, ale są to takie systemy, gdzie wiadomości od naszych klientów zamieniają się w etykiety, które mają numery, statusy. W końcu mamy jakąś kontrolę. Jak to wygląda od środka? No są to dedykowane rozwiązania, więc już spełniają nasze oczekiwanie co do tego, abyśmy mogli efektywnie wspierać naszych klientów. Mamy, tak jak wspomniałem, etykiety z numerami, mamy SLA, mamy wszystko to, czego byśmy potrzebowali od takiego rozwiązania. Tylko czy to jest wszystko, czego byśmy potrzebowali? No niekoniecznie. Zazwyczaj tego typu rozwiązania są to gotowe systemy, do których to my musimy się dostosowywać. Są to osobne wyspy w naszych biznesach. Jeżeli załóżmy klient by chciał numer zamówienia albo numer faktury, no to musimy korzystać z innych rozwiązań, z innych systemów albo pytać kolegów w innych działach o to. Mało tego, w zakresie samego wsparcia również często jest tak, że takie systemy to są
osobne wyspy. Ja sam miałem takie doświadczenie, że pracując na wsparciu obsługiwałem jedno oprogramowanie do obsługi czatu, drugie do obsługi zgłoszeń mailowych i trzecie do robienia zgłoszeń do serwisu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o modyfikację czy automatyzację, no to tutaj również, tak jak wspomniałem, są to rozwiązania, pod które to my się musimy dostosowywać. Więc ciężko jest, żeby one były zgodne z naszymi procesami. Jak na to wszystko odpowiada Odoo? Odoo odpowiada na to swoim własnym modułem helpdesk. Moduł helpdesk w Odoo, przyjrzyjmy się temu bliżej, zawiera wszystkie funkcje, jakie dedykowane systemy wsparcia są nam w stanie zaoferować. Oprócz tego nie jest to już osobna wyspa. Działa to w systemie Odoo. Możemy mieć kontakt z księgowością, z zamówieniami. Wszystko mamy w jednym miejscu. Oczywiście nie jest to rozwiązanie, z którego można korzystać bez odpowiedniego wdrożenia bądź też konfiguracji, ale w zamian mamy narzędzie, które jest dostosowane do nas, do naszych procesów. Jeżeli chodzi o tworzenie automatyzacji bądź też modyfikacji, no to tak w przypadku całego Odoo mamy tutaj szerokie pole, że tak powiem, do popisu, mamy szerokie możliwości ich wprowadzania. Z tego też, żeby to lepiej zobrazować, przygotowałem krótką demonstrację na przykładzie firmy testowej. Będzie to firma z branży RTV, która sprzedaje sprzęt RTV. Jest to firma Ekranik, spółka fikcyjna. Pracę naszych konsultantów wspiera aktywnie agent AI, pan Ekranik. Zobaczymy sobie teraz, jak to wygląda w praktyce. Najpierw przejdziemy sobie do widoku, jaki ma nasz klient. To jest strona naszej firmy. Przechodzimy sobie do działu pomocy. Chcemy zgłosić problem z naszym telewizorem. Mamy tutaj do wyboru odpowiednie kategorie zgłoszeń. Na tą chwilę jeszcze nie widzimy żadnego formularza, ale wybierając sobie odpowiednie kategorie, on się dostosowuje do tego, co chcemy zgłosić. My chcemy zgłosić usterkę sprzętu. Wybieramy sobie podkategorię. Będzie to usterka polegająca na problemie z obrazem. Numer zamówienia nie podajemy, bo nie pamiętamy. Numer faktury również. Kategoria sprzętu telewizor. Wybieramy sobie model sprzętu. Data zakupu to jest istotne, żeby mogła być zweryfikowana gwarancja. No i nasz plamy na ekranie. Pokażę oczywiście zdjęcie, jakie chcemy dołączyć. To jest zdjęcie naszej usterki. No my chcemy, żeby to było zrealizowane w ramach gwarancji, więc dopiszemy brak uszkodzeń mechanicznych. Dobrze, załączamy nasze zdjęcie. Dodajemy dane, które są obowiązkowe. I wysyłamy nasze zgłoszenie. Zgłoszenie zostało przyjęte, dostaliśmy numer zgłoszenia 216. Tutaj w prawym dolnym rogu mamy jeszcze naszego agenta AI, który jest nam w stanie pomagać w szybkich tematach. Agent nam się przedstawia, pyta, w czym może pomóc. Sprawdźmy, jaką wiedzę on posiada. Poprosimy, proszę, podaj przepis na sernik. Zobaczymy, czy nasz agent ma takie informacje. Informuje nas, że może pomóc nam tylko w przypadku sprzętu RTV. Fachowiec. Dlatego poprosimy go o instrukcję Resetu Smart TV. Resetu Smart TV. Zobaczymy, czy nasz agent nam poda taką instrukcję. Otrzymaliśmy pełną instrukcję Resetu Smart TV. Nasz agent bazuje na predefiniowanej bazie wiedzy, która jest dostosowana do naszego klienta. Zobaczymy sobie, jak teraz wygląda to z poziomu naszego konsultanta. Mamy tutaj widok naszego modułu Helpdesk.
Zespoły są podzielone na dwa zespoły. Jest to obsługa klienta, no i obsługa serwisów. Nasz klient chciał, aby serwisy były obsługiwane oddzielnie, aby była oddzielna korespondencja. Jako konsultant wchodzimy sobie do zespołu obsługi klienta. Mamy dwa zgłoszenia, które nie są do nikogo przypisane. Wchodzimy w nasze zgłoszenie 216. Przypisujemy je do siebie od razu, żeby nasi koledzy wiedzieli, że ktoś się tym zajmuje. Sprawdzamy sobie na dole. System już wykrył, że nie ma powiązanych faktur i zamówień na te numery, które wprowadziliśmy. Tu mamy oczywiście odpowiedź mailową do osoby, która zgłaszała. No i nasz agent przeprowadził nam pełną weryfikację tego, na czym polega ten problem. Informuje nas o tym, że widzi tutaj uszkodzenie mechaniczne matrycy, no i że nie naprawiamy takich zgłoszeń. Jeżeli chodzi o bazę wiedzy naszego agenta, to jest ona skonfigurowana w module AI. Nasz agent ma predefiniowaną informację, w jaki sposób ma nam odpowiadać. Oprócz tego ma podpiętą pełną bazę wiedzy naszej firmy, żeby wiedział skąd korzystać. Oczywiście mamy też predefiniowane zapytania podłączone pod konkretne kategorie. I tutaj on wie, jakie sekcje nasza analiza ma zawierać. Wracamy do naszego zgłoszenia. Wiemy już, że mamy tu uszkodzenie mechaniczne. Nasz konsultant o tym wie, nasz agent go o tym poinformował, dlatego też możemy śmiało rozwiązać to zgłoszenie. Zmieniając status, podstawia nam się szablon mailowy. My chcemy odpowiedź wygenerowaną przez naszego asystenta. Informujemy klienta o tym, że uszkodzenie jest mechaniczne. Wysyłamy wiadomość i mamy zgłoszenie zamknięte. Jak sprawa wygląda w przypadku zgłoszeń, które są gwarancyjne? Tutaj mamy zgłoszenie z usterką, która podlega jak najbardziej gwarancji. Oczywiście jako konsultant przypisujemy do siebie. Klient podał odpowiedni numer zamówienia i odpowiedni numer faktury, dlatego też widzimy w systemie jego zamówienia i jego fakturę. Mamy bardzo łatwy dostęp, w zasadzie jednym kliknięciem mamy dostęp do wszystkich informacji na temat sprzętu, na temat zamówienia i faktur tego klienta. Jeżeli chodzi o analizę, również jest ona tutaj obecna. Rekomendacja, urządzenie w gwarancji, brak uszkodzeń mechanicznych. Technik może przyjechać w celu naprawy na miejscu. Jeżeli chodzi o gwarancję, no to nasz klient ma tutaj okres gwarancji predefiniowany w ustawieniach swojego modułu, jest to 24 miesiące. Mamy tutaj jeszcze określoną maksymalną odległość, dla których mają być przypisywane serwisy. Ta informacja nam będzie potrzebna na później. Decydujemy się przyjąć zlecenie serwisowe. W tym momencie tworzy nam się połączone zlecenie serwisowe dla drugiego zespołu i jednocześnie przygotowuje się odpowiednia informacja dla naszego klienta z prośbą o potwierdzenie danych adresowych i podanie preferowanego terminu. Wysyłamy taką wiadomość naszemu klientowi. Nasz klient otrzymuje formularz, w którym wypełnia dane adresowe, podaje swoją sugerowaną datę wizyty serwisu, dla nas to będzie za tydzień, potwierdzamy to. System w tym momencie przetwarza te dane i nanosi je odpowiednio na rekordy w naszym module helpdesk, oczywiście przenosząc na połączone zgłoszenie, które jest przesyłane bezpośrednio do naszego serwisu. Zaraz nam się to tutaj przetworzy. Dziękujemy, wszystko zostało zapisane. Odświeżymy sobie tutaj ekran. Mamy informację, że sugerowana data wizyty została wypełniona. Pan ekranik nam potwierdza, że dane adresowe również zostały przesłane. I tutaj pojawił nam się nowy przycisk, w którym możemy przejść do powiązanego zlecenia serwisowego. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że zgłoszenie bazowe zostało zablokowane, żeby każdy wiedział, że ono już jest w trakcie realizacji. Przechodzimy sobie na nasze zlecenie serwisowe. Na podstawie danych klienta, pan Michał Adamczyk jest klientem z Lublina, system automatycznie nam powiązał najbliższy serwis. Swoją drogą, ta nazwa brzmi dość znajomo, ale zobaczmy sobie, czy ten serwis jest również z Lublina. No jest z Lublina, mogę mieć
pewne obawy, czy naprawa zostanie zrealizowana, ale jak najbardziej jest to serwis Lublina. Dodatkowo lista serwisów, które tutaj nam się wyświetlają, są to serwisy w odległości 100 km od naszego klienta. Zmieniamy status na planowanie. Serwis musi się skontaktować z naszym klientem. Przypisane jest od razu zgłoszenie do nas. Wysłany jest formularz do naszego serwisu. Serwis w tym momencie umawia wizytę z klientem, a na załączonym formularzu potwierdza datę. Może to być, załóżmy, ta data, jaką klient sobie preferował. Jak potwierdzona zostaje data z klientem i w tym momencie, kiedy te dane są wypełnione, no to nasze zgłoszenie przychodzi na tryb w trakcie. Mamy tutaj umówioną datę wizyty, serwis to realizuje. Po realizacji oczywiście otrzymujemy informacje od serwisu o tym, co zostało przeprowadzone. Jest jakiś raport, jakieś, załóżmy, zdjęcie bądź też skan tego z raportu, który wypełnił na miejscu serwis. Nasz konsultant otrzymuje te informacje, one będą się znajdowały oczywiście w tym miejscu. Jest to korespondencja między tylko naszym serwisem i konsultantem. Kiedy już wiemy, że zgłoszenie jest zrealizowane, zmieniamy tylko status na zakończone. To zgłoszenie nam się zakończa, a powiązane zgłoszenie zostaje rozwiązane. Klient otrzymuje informację o tym, że temat się już zakończył. Podsumowując, Szanowni Państwo, uważam, że moduł Helpdesk to nie jest tylko dodatek. Jest to kluczowe narzędzie, które jest w stanie w pełni wspierać procesy dotyczące wsparcia w naszej firmie. Dodatkowo zawiera ono wszystko to, czego byśmy oczekiwali i co ma do zaoferowania nam rynek w przypadku właśnie obsługi klienta i wsparcia. Dodatkowo mamy możliwość, tak w przypadku całości systemu ODU, wprowadzania odpowiednich modyfikacji czy automatyzacji, jak również integracji z zewnętrznymi systemami czy agentami AI. Dziękuję bardzo.